Cześć, witam Was serdecznie. Ja nazywam się Agnieszka Obłoza i dzisiaj na kanale tortowym pokażę Wam, jak wykonać mój ulubiony tort świąteczny. Powoli zbliżają się święta, dlatego warto już teraz przemyśleć, co będziecie chcieli postawić na swoim świątecznym stole. Dzisiaj chciałam Was zainspirować do stworzenia tortu, który idealnie wpasowuje się w świąteczną atmosferę. Blaty bezowo-migdałowe. Do czystej, odtłuszczonej misy miksera planetarnego nalej białko. Dosyp sól. W zależności od mocy miksera włącz średnie lub najwyższe obroty. Ja w swoim słabym modelu o mocy 650 W ubijam na najwyższych obrotach. Białko ubijamy do momentu ubicia piany na 3/4, czyli na niemal sztywno. Czas ubijania zależy od rodzaju miksera oraz temperatury białek i otoczenia. Nie da się określić dokładnego czasu. Żeby choć trochę Wam pomóc, to moje białka, ilość w przepisie, były w temperaturze pokojowej około 21 stopni Celsjusza, mikser ma 650 W i czas ubijania wyniósł około 1,5 minuty. Kiedy białka są ubite, rozpoczynamy dodawanie cukru. Dodajemy go łyżka po łyżce, ale pamiętaj, że kolejną łyżkę cukru dodajemy dopiero wtedy, kiedy poprzednio dodany cukier nie będzie wyczuwalny. Nie próbuj tego przyspieszać, naprawdę to się nie opłaca. Wiem to z doświadczenia, jak dodasz za szybko, to cukier się nie rozpuści i będzie kłopot. Cukier, który dodajesz, powinien być cukrem drobnym, ale ja swój cukier dodatkowo miksuję, blenduję, rozdrabniam, nie do formy cukru pudru, ale tak, by był odrobinę drobniejszy. Robię to w Lidlomixie, jeśli Ci to pomoże, to podaję parametry, ilość pół kilograma, moc 10 i czas 20 sekund. Czy musisz to też zrobić? Nie, ale skraca to czas oczekiwania na dodanie kolejnej partii cukru, co sprawia, że nieco mniej się denerwuję oczekiwaniem. Czy można dodać typowy cukier puder? Nie polecam. Pamiętaj, że ubijanie bezy to proces, który musi trwać. Czas oczekiwania pomiędzy partiami trwa niekiedy 2-3 minuty. Ja dziś miałam szczęście i dodawałam cukier co około 1 minutę. Pamiętaj, żeby sprawdzać organoleptycznie na palcach lub zębami, czy w pianie nie ma już nierozpuszczonego cukru. Po dodaniu całego cukru miksuję jeszcze przez około 5-7 minut, do momentu, aż piana będzie sztywna i lśniąca. Łączę ze sobą skrobię kukurydzianą, cynamon i kakao. Zdarza się rozsypać odrobinę skrobi. W tym momencie coś się zepsuło w kamerze i nie nagrał się moment dodania połączonej skrobi, kakao i cynamonu do ubitych białek. Nie wydarzyło się tutaj nic poza tym, że wrzuciłam suche produkty do piany z białek i cukru i zaczęłam mieszać szpatułką. Wybaczcie mój błąd. A więc dodałam suche składniki i mieszam do połączenia. Zmielone migdały, mąkę migdałową, dodaję w 4 partiach. Po dodaniu pierwszej mieszam delikatnie, ale stanowczo. I dopiero po wymieszaniu pierwszej partii dodaję drugą. Ponownie mieszam i tak samo dodaję kolejne partie. Nasza beza nieco się rozluźni i to jest normalne, nie przejmuj się tym.
Kolejnym krokiem jest przygotowanie ciasta do pieczenia. Blaty możesz upiec na papierze lub macie silikonowej do pieczenia. Możesz piec w tortownicy, w rancie, w rancikach jak ja. W przypadku pieczenia w tortownicy pamiętaj o wyłożeniu spodu za pomocą papieru do pieczenia. Ja używam rancików, takich jak do żelek. Nakładam ciasto na wysokość około 7-8 mm. Idealnie, jeśli wszystkie blaty przygotujesz i upieczesz naraz, ale jeśli nie masz takiej możliwości, to możesz piec na raty. Blaty pieczemy w temperaturze 175 stopni w termoobiegu przez około 25 do 30 minut. Po upieczeniu blaty zostawiamy do wystygnięcia, a następnie wycinamy z tortownicy bądź z rantu. Migdały w karmelu. Na papier do pieczenia wykładam płatki migdałowe, a następnie piekę w temperaturze 180 stopni Celsjusza z termoobiegiem przez 10 minut. Płatki migdałowe powinny się zarumienić, ale absolutnie nie powinny się przypalić. Podpieczone migdały przesypuję do pojemnika, żeby łatwo było mi je dodać do karmelu. Karmel jest prosty do przygotowania, ale uważnie wysłuchaj, jak ja go robię. Do garnka wsypuję cukier i delikatnie ruszając nim rozprowadzam cukier tak, by wszędzie była go podobna ilość. Nalewam wodę. Powinna ona po kilkunastu sekundach namoczyć cały cukier. Włączam kuchenkę i podgrzewam cukier z wodą, nie mieszając. To bardzo ważne. Nie mieszaj. Woda zacznie się gotować. Obserwuj garnek i nie zostawiaj go ani na sekundę. Kiedy część wody wyparuje z garnka, przestanie tak mocno parować, a cukier zacznie zmieniać kolor na bursztynowy. Ponieważ moja kuchenka najmocniej grzeje na środku, to delikatnie ruszam garnkiem, żeby cukier równomiernie się karmelizował. Absolutnie nie używaj do tego szpatuły. Wyczekuję na moment, kiedy cała powierzchnia cukru zmieni kolor na bursztynowy. Kiedy to się stanie, natychmiast wrzucam do karmelu płatki migdałowe i staram się, by karmel pokrył wszystkie płatki możliwie najdokładniej. Póki karmel jest ciepły, wykładam płatki na papier do pieczenia i staram się, by nie zbiły się w duże kawałki. Zostawiam do wystygnięcia. W
kolejnym kroku przerzucam wystygnięte migdały do blendera. Miksuję je na drobniejsze kawałki, niemal na pył. Budyniowy krem kawowy. Do garnka wlewam mleko i dodaję kawę rozpuszczalną. Mieszam do rozpuszczenia kawy, a następnie zagotowuję. Do osobnego pojemnika wlewam żółtka. Dodaję cukier, a następnie niezwłocznie miksuję przez około 1 minutę do uzyskania jasnej masy. Dodaję skrobię i ponownie miksuję do połączenia. Do mieszanki dolewam gorące mleko z kawą, mniej więcej 1/3 ilości mleka. Miksuję. Ten proces nazywamy hartowaniem, zapobiega on ważeniu się kremu. Ponownie dodaję około 1/3 ilości pozostałego mleka i ponownie miksuję. Włączam kuchenkę i dodaję mieszankę do gorącego mleka. Energicznie mieszam, żeby budyń się nie przypalił. Zgarniam resztki mieszanki, dodaję do mleka. Mieszam do momentu, kiedy poczuję i zobaczę, że w okolicach środka garnka skrobie zaczyna się ścinać i powstaje gęsty budyń. To ten moment. Ściągam garnek z kuchenki i mieszam budyń do momentu, kiedy osiągnie jednolitą konsystencję. Mimo że już nie podgrzewamy garnka, skrobie cały czas zagęszcza płyn, a ściągnięcie z kuchenki powoduje, że nie musimy się obawiać przypalenia budyniu na tym etapie. Kiedy osiągniemy jednolitą, gęstą konsystencję, ponownie stawiamy garnek na kuchenkę i zagotowujemy budyń. Musisz zaobserwować pojawienie się 2-3 bąbli powietrza, które oznaczają zagotowanie, a następnie wyłączasz kuchenkę. Budyń jest gotowy.
Przykrywam budyń folią spożywczą z kontaktem, czyli w taki sposób, by folia dotykała powierzchni budyniu. Zapobiegnie to jego wysychaniu. Zostawiamy budyń do wystygnięcia, czyli osiągnięcia temperatury pokojowej. Kiedy budyń wystygnie, do osobnej miski dodajemy masło oraz drugą porcję cukru. Miksujemy do białości. Do ubitego na puch masła dodajemy budyń, łyżka po łyżce. Po dodaniu jednej partii budyniu dokładnie miksujemy do połączenia i dopiero kiedy ta pierwsza partia jest dobrze połączona, dodajemy kolejną łyżkę budyniu. Dokładnie mieszamy i postępujemy tak do połączenia całości. Taki sposób dodawania budyniu, stopniowy, pozwala nam na uniknięcie zważenia kremu. A co jeśli krem się zważy? Zaglądnij do odcinka o muślinowym kremie waniliowym, w którym tłumaczę, jak sobie z tym poradzić. Link do odcinka znajdziesz w opisie tego filmu i powinien się również w tym momencie pojawić w prawym górnym rogu. Tak wygląda gotowy krem budyniowo-maślany. Krem kawowy podziel według proporcji podanych w opisie odcinka. Do większej części dodaj alkohol. Może to być wódka lub likier kawowy. Możesz pominąć ten krok, choć alkohol jest niemal niewyczuwalny, to odrobinę podkręca smak. Jeśli jednak tort mają jeść dzieci lub abstynenci, możesz zrezygnować z dodania alkoholu. Dodając alkohol rób to partiami, mniej więcej po połowie objętości i miksuj do połączenia. Do mniejszej ilości kremu dodaj migdały w karmelu. Dodawaj partiami i mieszaj do połączenia. Tak wygląda krem z migdałami. Ganasz z czekolady deserowej. Czekoladę zalewamy śmietaną, mieszamy i rozpuszczamy w mikrofalówce lub w kąpieli wodnej. Możesz również zagotować śmietankę i zalać gorącym płynem czekoladę, a następnie wymieszać. Sposób nie jest istotny, ale ważne jest, by nie przegrzać czekolady do temperatury wyższej niż 45 stopni Celsjusza i jej w ten sposób nie roztemperować. W czasie, kiedy zajmuję się rozpuszczeniem czekolady, masło ubijam na puch. Następnie wlewam powoli czekoladę do masła i ubijam do połączenia. Ganasz jest gotowy. Nakładanie tortu. Do nakładania kremu na blaty możesz użyć, tak jak ja, worków cukierniczych lub nakładać ręcznie. Ja wolę to robić workiem, bo jest to dla mnie bardziej precyzyjne, ale to, w jaki sposób to zrobisz, nie ma większego znaczenia. Moim sposobem potrzebujesz 2 worków cukierniczych, które napełniasz kremem, a następnie obcinasz końcówkę w taki sposób, żeby otwór miał około 1 cm średnicy.
Na podkładzie kładę pierwszy blat, a następnie nakładam na niego krem kawowy bez migdałów. Wyrównuję. Na krem kładę drugi blat, lekko dociskam i nakładam krem kawowy z migdałami. Wyrównuję warstwę. Nakładam na krem blat numer 3, dociskam, na niego nakładam krem kawowy bez migdałów. Wyrównuję warstwę. Nakładam na krem blat numer 4, dociskam i kładę krem kawowy z migdałami. Wyrównuję warstwę. Kładę blat numer 5, nakładam krem kawowy bez migdału, wyrównuję i na niego nakładam ostatni blat, ale do góry nogami, tak by prostsza powierzchnia była widoczna od góry. Wyrównuję boki. Owijam tort folią rantową, możesz użyć również papieru do pieczenia. Następnie zakładam rant dla bezpieczeństwa. Jeśli nie masz rantu, sklej folię np. taśmą biurową, tak by folia się nie rozwijała. Tort zabezpieczam folią spożywczą w kontakcie i chowam do lodówki na minimum 4 godziny, a najlepiej na całą noc. Obkładanie tortu ganaszem. Po schłodzeniu czas na obłożenie tortu kremem, popularnie zwane tynkowaniem. Z tortu ściągamy rant i folię i nakładamy krem. Można go dowolnie udekorować. Ja wybrałam dekorację w stylu Lambeth Cake, czyli dekorowanie tylkami, ale jeśli nie masz chęci czy umiejętności dekorowania, to polecam obłożyć tort kremem, a następnie na przykład obsypać prażonymi płatkami migdałów. Dekoracja ma tutaj wtórne znaczenie, zrób to po swojemu. A jeśli nie umiesz tynkować, a chciałabyś nabyć takie umiejętności, to w opisie odcinka znajdziesz moją ofertę szkoleniową z kursami, na których uczę, jak pięknie tynkować torty na gładko i na kancik. Tak jak wspominałam na początku odcinka, tort najlepiej smakuje po 2-3 dniach od złożenia. Przed krojeniem wystaw tort do temperatury pokojowej na minimum 30 minut. Krój ostrym, gorącym nożem. Tort jest słodki i sycący, więc polecam krojenie cienkich kawałków, w razie czego zawsze można dokroić dokładkę. Jak widzieliście, mój przepis na tort składa się z kilku elementów, które możecie wykorzystać również w innych Waszych wypiekach. Na przykład ganasz czekoladowy nada się do tynkowania każdego rodzaju tortu, ale możecie go też użyć do ozdobienia Waszych babeczek. Krem kawowy, który znajduje się w środku tego tortu, można wykorzystać na przykład do nadzienia ptysiów bądź eklerków. Przepis na ciasto ptysiowe znajdziecie w opisie odcinka i tutaj powinien się na górze również pokazywać. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka i mam nadzieję, że przepis się spodobał. Zapraszam Was do subskrybowania naszego kanału, kliknięcia dzwoneczka, bo tylko Wasze wsparcie pozwala nam na rozwijanie tego kanału.